Od ponad roku pokazuję Wam lokale serwujące polskie i z polskim twistem jedzenie. Dzisiaj ta reguła będzie lekko naciągnięta. Zapraszam na odcinek. Dzisiaj zrobimy coś, czego wcześniej nie zrobiłem. Ale żeby to najpierw zrobić, musimy się wybrać w okolicy Birmingham, a dokładnie do Walsall. Często powtarzam, że pokazuję Wam lokale, które serwują polskie lub z polskim twistem jedzenie. Natomiast dzisiaj jedyne co polskie, to będzie tylko Boss. Big Boss, mój imiennik, czyli Darek, bo w Walsall odwiedzamy Wow Pizza. Na ich Facebooku jest konkretny statement, bo jest tam napisane The best pizza in West Midlands. Czas to sprawdzić. Podczas mojej niedawnej wizyty w stolicy Walii, w Cardiff, powiedziałem, że pierogożercą nie jestem. Jeżeli chodzi o pizzę, też nie jestem wielkim pizzożercą. Dlatego z góry przepraszam za jakiekolwiek gafy, jeżeli chodzi o nazewnictwo. Natomiast jeżeli Wy jesteście ekspertami od pizzy i nie mówię o takich kanapowych ekspertach, którzy są ekspertami, a tak naprawdę na niczym się nie znają i nigdzie nie byli, to proszę poprawcie mnie albo poinformujcie mnie w komentarzach. Jeżeli chodzi o Wow Pizza, to oni znajdują się na Finchley Park albo Finchley Park. Po prostu to jest park. I fajne jest to, że profil Finchley Park promuje często Darka miejscówkę. Dlatego w ramach solidarności w przypiętym komentarzu i w opisie filmu nie tylko dam Wam linki do Darka, ale dam Wam linki do Finchley Park. Z samego Walsall do Finchley Park jest coś około 5 mil, ale kto by się takimi drobnostkami przejmował? Ja mam około 2 godzin, może trochę ponad 2 godziny do Walsall. Musimy tam być po 4, bo od 4 Darek serwuje, mam nadzieję, pyszne pizze. Dlatego pełna koncentracja dla mnie, a dla Was tradycyjny kącik Pelbawi Ania uczy. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat Walsall. Walsall to miasto w regionie West Midlands w Anglii, które przez wieki budowało swoją tożsamość wokół rzemiosła, przemysłu i silnej lokalnej społeczności. Choć często pozostaje w cieniu pobliskiego Birmingham, ma własny, wyraźny charakter i historię sięgającą średniowiecza. Już w XIII wieku było ważnym ośrodkiem targowym, a z czasem zasłynęło jako światowe centrum produkcji wyrobów skórzanych. Do dziś funkcjonuje tam słynne Leather Museum, przypominające, że to właśnie stąd pochodziły siodła, uprzęże i luksusowe akcesoria trafiające na rynki całego świata. Walsall to jednak nie tylko przemysł. W samym sercu miasta znajduje się malowniczy arboretum, jeden z najstarszych publicznych parków w Anglii, który od XIX wieku stanowi miejsce odpoczynku dla mieszkańców. Spacerując wśród zieleni i wokół jeziora, trudno uwierzyć, że to miasto było kiedyś jednym z ważniejszych punktów rewolucji przemysłowej. Charakterystycznym elementem krajobrazu jest także nowoczesna galeria sztuki The New Art Gallery Walsall, gdzie można zobaczyć zarówno sztukę współczesną, jak i dzieła dawnych mistrzów. To ciekawy kontrast wobec przemysłowej przeszłości miasta i dowód na to, że Walsall nieustannie się zmienia. Dziś łączy w sobie historię robotniczego Midlands, wielokulturową społeczność oraz ambicje, by być czymś więcej niż tylko miastem obok Birmingham. Słuchajcie, ja tkwię w masakrycznych korkach tutaj przez ten Birmingham. No widzieliście 25 minut z samych korkociągów i jednym okiem złamałem prawo i zobaczyłem na historyjki, to znaczy te story całe, co ludzie wystawiają i Darek wystawił, czyli Wow Pizza wystawiła, że są otwarci. Nie będę całował klamki, chociaż tam nawet nie byłoby klamki, żeby ją pocałować, ale jest o godzinie 4 dostępny Darek i jego pizza, ale plus jest taki, że będę jeszcze bardziej głodny. Chociaż nie wiem, czy jeszcze bardziej głodnym da się być. Dobra, widzimy się na miejscu. Siemanko, jesteśmy na miejscu i powiem Wam tak, te Birmingham o tej porze, ogólnie te wszystkie duże miasta to są tragiczne. Ja nie wiem, jak Wy, ludzie mieszkający w tych dużych aglomeracjach, nie żal Wam Waszego życia. Jestem na parkingu, to jest duży parking i fajnie, bo widzę, że jest gdzie zjeść. Darek nie ma pojęcia, że zaraz go odwiedzę. W ogóle tutaj jest Darek. Już go tam widzicie. No to co, nie przedłużamy. Wow!
pizza, czy będzie wow? Zobaczymy. Walsall, Pelowska Armia. Cyk, cyk, idziemy. Darek Poznany, zamówiłem 2 rzeczy. Jedna, moi drodzy, już na mnie tutaj spogląda, drugą umówiłem się z Darkiem tak, że zjem sobie ją i drugą sobie wezmę, żeby po prostu zimnego nie jeść. Plan był taki, żeby to wszystko zjeść na dworzu, bo widzicie, tutaj są siedzenia i krzesełka, ale jest trochę jeszcze chłodno. Wy, na szczęście dla Was, oglądacie ten epizod w czerwcu, ale ja tutaj jestem w takich chłodniejszych miesiącach. Na szczęście Darek mi poinformował, że naprzeciwko jego przyczepy jest ten Fischli Park i możecie sobie wejść tutaj do pubu, przemiły staw, jest tutaj bilard, jest tutaj golf, w ogóle możecie sobie popraktykować, wszystko tutaj jest tak naprawdę, nie? A najważniejsze jest, że serwują bro, a to bro nam się przyda, żeby podtrzymać pewną tutaj tradycję, czyli za Ciebie, Darku, za Wow Pizza, za Walsall, za Fischli Park, za Was, drodzy rodacy, i za Was, moi drodzy widzowie, Wasze zdrówko. Mamy pizzę prosciutto, czyli tu jest szyna, jest rucola, jest... Zobaczcie, co to jest w ogóle. Pieczary. I umówiłem się tak z Darkiem, że Darek ma swoje sosy. Ja chciałem sobie spróbować sosu czosnkowego, który jest specjalizacją żony Darka. Pozdrawiam Cię, koleżanko. I sos pesto, który jest specjalizacją Darka. Dlatego powiedziałem Darkowi, żeby polał mi pół pesto, a pół sosu czosnkowym. Nie przedłużamy, bo już jestem masakrycznie głodny. Czas na pierwszy kawałek z sosem czosnkowym. Powiem Wam, że petarda. Kawałek z sosem czosnkowym niesamowity. Teraz pozwólcie, że napiję się napoju każdego prawdziwego sportowca. A teraz czas na kawałek z pesto. Powiem Wam, że kolejny kawałek niesamowity. Kolejny epizod, w którym będę Wam oszczędzał widoku wycierania mojej pacjaty, co gryz. Spróbowaliśmy pesto, spróbowaliśmy garlic. Nie spoileruję podsumowania, chociaż i tak widzicie, jak zacieszam. Spiję sobie do połowy piwko, bo druga połowa przyda nam się na danie numer 2. Dobra, drugie danie już wjechało, widzieliście cały ten proces przygotowawczy i to jest ta kanapka i powiem Wam tak, ja mam jedną połówkę, drugą połówkę Darek przetrzymuje u siebie, bo chcę ją na szybko zjeść, chcę dopić to piwko i uciekać z Wami na podsumowanie. Robi się trochę ciemno, a bardzo mi na tym zależy, żebyście widzieli background. Dlatego jemy teraz tą połóweczkę. Ta połóweczka jest z sosem czosnkowym, a druga z pesto. Fajnie w ogóle, bo to jest taki składnik, którego nigdy w życiu nie widziałem. To jest ta tutaj kiełbasa.
coś włoskiego. Darek mi tłumaczył, a ja tylko przytakiwałem, nie wiem o co chodzi. Ale jeżeli wy jesteście znawcami albo po prostu interesujecie się włoską kuchnią, to może rozpoznajecie ten produkt. Powiem wam, że ta kanapka jest taka trochę bardziej messy w porównaniu do pizzy i wygląda to tak i w ogóle otworzę ją. Zobaczcie sobie. Tak to wygląda. Moi drodzy, dokończę sobie tą kanapeczkę, dokończę sobie piwko i widzimy się, póki jest jeszcze jasno w studiu. Hej! Moi drodzy, takiego splotu wydarzeń nikt się nie spodziewał i nie chodzi o lokalizację studia, bo takową już wcześniej upatrzyłem, po prostu chodzi o czas, w którym to robię. A gdzie dokładnie jesteśmy? Jesteśmy przed bramą Brown Hill West Station i to są po prostu stare pociągi, taki fajny klimat. Jeżeli macie zajawkę na takie coś, to jest idealne miejsce dla Was. Niestety tego nie zobaczycie, bo tutaj ten koleżka akurat zamykał bramę i wyjeżdżał, ale tutaj macie parę fotek. Dobra, nie przedłużamy tego podsumowania, bo żeby tutaj w ogóle wjechać, ja musiałem naprawdę kawał tutaj tą ciemną drogą jechać i mam nadzieję, że tam nie ma żadnej bramy, która zaraz będzie zamknięta. Jeżeli chodzi o Wow Pizza, jeżeli chodzi o Darka, mojego imiennika, to Darek jest z zawodu bodajże, o ile dobrze pamiętam, budowlańcem. I to jest niesamowite, słuchajcie tego, po prostu po pandemii miał dosyć już tego zawodu i się sam nauczył. Jest centralnie samoukiem, pooglądał YouTube, pojeździł gdzieś i sprawdzał metodą prób i błędów. To jest niesamowite. Jeżeli chodzi o sam ten van, to powiem Wam, że naprawdę widziałem parę tych food trucków, vanów, czy jakkolwiek to nazwać, to ten jest naprawdę śliczny i kolejne fajne info, że ten van miał iść po prostu na złom, ale Darek go wziął, odremontował go, podejrzewam z pomocą swojej ukochanej żony i naprawdę ślicznie, fajne te drewno to wygląda, te światełka, te lampeczki, naprawdę ślicznie. Fajnie wygląda to kolabo z Fischley Park albo Fischley Park, nie chcę skaleczyć tej nazwy. Po prostu Darek tam stoi, to jest w ogóle jego pierwszy sezon jakby co, tam w tej lokalizacji. I też fajne jest to, że Fischley Park Darka zaprosiło do współpracy. Darek sobie tam stoi, jeżeli chodzi o Fischley Park, to macie masę stołów, czy do bilarda, czy do snookera. Jeżeli jesteście takim lebiegą, jakim jestem ja, jeżeli chodzi o golfa, to no worries, bo tam możecie sobie pójść popraktykować, a jeżeli już popraktykujecie, to możecie sobie na tym polu golfowym pograć. Naprawdę jest sporo miejsca parkingowego, sobie zaparkujcie, zamawiajcie pizzę u Darka, idźcie sobie do baru, weźcie piwko i tam możecie w środku zjeść, albo możecie tutaj na tych krzesełkach zjeść. Dobra, jeżeli chodzi o pizzę, to powiem Wam, że jak nie byłem do wizyty w Cardiff pierogarzem, to pierogi polubiłem. A jak nie byłem za bardzo pizzarzem i przyjechałem do Walsall, to ta pizza jest petarda. W ogóle fajna opcja jest ta kanapka, którą widzieliście, jak ona rośnie w oczach. Te produkty świeżutkie, on to wszystko sam robi, sosy, żona mu pomaga z sosami. No coś jest niesamowitego. Skromny, fajny chłopak, Darek, jest nawet takie przysłowie, że Darki to dobre chłopaki, także zapraszam Was do Walsall, wbijajcie do Darka, zjedźcie sobie pizzę albo zjedźcie sobie tą kanapkę, bo warto. Warto naszych wspierać, cały czas to podkreślam, wspierajmy naszych, cudze chwalicie, swego nie znacie. Darek parę lat temu nie przypuszczał, że będzie pizzarzem, tak jak ten Darek nie przypuszczał, że będzie youtubercem. Jeżeli chodzi o pizzę, pychota. Jeżeli chodzi o kanapkę, również pychota. Tyle, że kanapka jest bardziej messy. Bardziej upapkacie facjatę od niej. Ale co? Darek ma serwetki, a Fischley Park ma toaletę i zlewy, w których ją możecie umyć. Na szybko wjeżdżamy w ceny. Ta pizza, którą teraz widzicie, kosztowała 12 funtów. Kanapka po poleceniu Darka kosztowała 12 funtów. Z matematyki nie musicie być nie wiadomo jakimi kujonami, aby wiedzieć, że 12 i 12 to 24, bo tyle funtów wydaliśmy w Walsall. Wow Pizza uważam za lokal budę. Buda to takie trochę brzydkie słowo. Food truck za lokal budę, food truck, który smaczy. Darek, super, mega skromny, fajny facet, jak to Darki mają w zwyczaju. Przepyszna pizza, fajnie zrobiona, tam naprawdę długo nie czekacie na to, nie? W ogóle fajnie to było, że tam naprawdę ludzie byli, wiecie, ja też jestem tutaj w piątek. To też ten pub jest bardziej busy, ale fajne jest to, że Darek tam dopiero zaczyna. Czyli kolega pójdzie sobie, weźmie pizzę,
wróci, powie innym kolegom i my tak samo działajmy. Jeżeli wy macie jakichś znajomych nie Polaków, zabierajcie ich do lokali serwujących polskie albo z polskim twistem jedzenie. No tutaj jest pizza, nie? Ale Darek super fajnie reprezentuje nasz kraj, z tego się cieszę, jestem dumny z ciebie, kolego. Mega zaszczyt poznawać takich ludzi jak ty na mojej drodze youtuberca. I co, po tym całym cukrze, czas na apel. Ale apel na stojąco, w ogóle takiego jeszcze studia nie było. Zobaczcie, jak tutaj jest w ogóle ciemno. Tutaj w ogóle widzicie, jak samochód przyświeca moje magiczne krzesełko. Apple będzie przy tym napisie, żebyście później sprawdzili jakby co w dzień, jeżeli tutaj będziecie. Nie przepracowywać się, uśmiechać się do siebie, wspierać siebie, nikt za nas tego nie zrobi i reprezentować godnie nasz kraj. Nie poprzez noszenie jakiejś Polska walcząca z Chin, tylko poprzez właśnie fajną postawę, kulturę. Wiecie, co jest 5, nie? Dajcie znać, czy byliście u Darka, czy byliście w Wow Pizza, czy może praktykujecie grę w golfa albo w snookera i byliście w Fischli Park. A może tutaj byliście, tak czy tak. Dzięki za waszą obecność. Widzimy się w następną niedzielę, godzina 19. Mam nadzieję, że wtedy już będzie trochę jaśniej na studiu. Cześć!